in Poland. It's called Mars Society Polska. Mamy organizację Mars Society w Polsce, zwaną Mars Society Polska. And they just put on this European Rover Challenge. Did any of you see it on TV maybe? I to nasza organizacja, ta nasza polska gałąź utworzyła niedawno łazikowy konkurs. Czy ktokolwiek z Was widział to może w telewizji? Maybe? Okay, good. Była tutaj grupa w sobotę i uczniów wygrali i widzieli na własne oczy. No, grupa z Was była właśnie tam, widziała na własne oczy. Tak? A group of students was there on the contest on Saturday. From the school. Those Really? students. Yes. Wow, what were they called? What were they in the school? It's okay. Oh, that's right, they were visiting. Miss Edita, she brought her students. Okay, so well, we have chapters all over the world, like India, France, Switzerland, Austria. So I just want you to get a sense that we're an international organization. Mamy wydziały właściwie w wielu krajach tutaj przedstawionych na tej liście, czyli w zasadzie jest to organizacja międzynarodowa o olbrzymim zasięgu. And I want to talk about what STEM is. Chciałbym jeszcze porozmawiać o tym, co to jest STEM, program STEM. In the United States, STEM is very important so that we can create future scientists and engineers. W Stanach Zjednoczonych program STEM jest bardzo ważny, ponieważ ma on doprowadzić do wychowania nowych naukowców, nowych badaczy. STEM stands for Science, Technology, Engineering and Mathematics. Skrót STEM oznacza science, naukę, technology, technologię, engineering, inżynierię oraz matematykę. And so we want students to do things, hands-on, create projects, be creative. Chcemy, aby nasi studenci tworzyli coś, byli kreatywni. Uczniowie. Również uczniowie. Tak jest. There are some variations of STEM that include art. Niektóre rodzaje programu STEM zawierają także sztukę. Because art is very important to using your imagination. Sztuka jest bardzo ważna, aby rozwijać naszą kreatywność, aby używać naszej wyobraźni. To being creative. Aby być kreatywny. And to innovation. Aby wprowadzać innowacje. So STEM sometimes can become STEAM. Więc czasami STEM przekształca się w STEAM. So STEM with an A, yes. STEM z dorzuconym A, czyli STEAM. Para, napęd dla lokomotywy. Tak jest. And then this one's my favorite. I like teams. A tutaj masz mój ulubiony wersja tego skrótu jest Teams, czyli zespoły. Because teams focuses on people working together, on collaboration. I tak jak nazwa skrót wskazuje, Teams kładzie nacisk na współpracę między ludźmi. And as a crew member of the Mars Desert Research Station, people working together is so important to your survival, especially when you explore another planet. Dla członków właśnie takiej grupy badawczej na innej planecie współpraca jest bardzo ważna, zwłaszcza kiedy eksplorują inną planetę. The most important is to get along and you have to solve problems together. Najważniejsze jest, aby trzymać się razem i wspólnie rozwiązywać wszystkie problemy. And I hope those are things that you are practicing now in school, working together and solving problems together, collaborating. Those are things that I hope that they're practicing now in school. I mam nadzieję, że rzeczy, które właśnie w tym momencie ćwiczycie w szkole, pomogą Wam działać wspólnie rozwiązywać problemy. Yeah, teamwork. Współpraca, teamwork. We call it teamwork. We call it teamwork. Współpraca, praca w zespole, współpraca. So these are some examples, and I'm sorry you can't see them so well. These are some students at NASA Ames walking on the moon. There's some simulations for walking on the moon. Mamy tutaj na zdjęciu studentów NASA, uczniów NASA, biorących udział w symulacji chodzenia po Księżycu. This is me doing some demonstrations on centrifugal force, some physics. Tu na tym zdjęciu jestem ja robiąc eksperymenty z siłą odśrodkową. Some small rovers that we do outreach with local schools. Mamy tutaj mały ładzik, który używamy we współpracy ze szkołami lokalnymi. That involve people
building, doing engineering, and also computer science to get that rover to work. I właśnie ludzie z tych szkół prowadzą na badania inżynieryjne, programistyczne, aby uruchomić tego łazika. We also go out and have students try on sim spacesuits. Mamy także studentów przymierzających nasze symulacyjne skafandry. And then they do some tasks with the helmet and gloves on. I próbują oni wykonać pewne czynności w hełmie i w rękawicach w całych skafandrach. They get to experience what it's like to have an enclosure and have your air intake. Mogą dzięki temu studenci doświadczyć, jak to jest właśnie być zamkniętym w kopule z dopływem tlenu. And then sometimes we turn it off, so they experience what it's like not to have your air intake, circulation. A czasami to wyłączamy im ten dopływ tlenu, żeby mogli doświadczyć, jak to jest, kiedy ten tlen zostanie odcięty. They still have air, but it's not circulating. It doesn't feel comfortable. Nadal mamy powietrze, ale nie krąży ono wokół po hełmie, i więc jest to troszeczkę niewygodne, nieprzyjemne. But they quickly learn how difficult it must be for an astronaut. Ale dzięki temu studenci są w stanie poznać, nauczyć się o tym, jak trudno, jak ciężko jest astronauta w takich skafandrach. Especially when they put a glove on and they try to do normal stuff like open a door, we have doorknobs that are round. That's very difficult to do. Tak, zwłaszcza kiedy założymy rękawice i próbujemy wykonać proste czynności, jak na przykład otwarcie drzwi, mamy tam klamki wokół i po prostu jest troszeczkę sprawy problemu. So things that we take for granted on Earth, więc rzeczy, które używamy za oczywiste na Ziemi, is very difficult for an astronaut to do in a spacesuit. Są w skafandrze przez astronautę bardzo trudne do wykonania. A spacesuit is pressurized and it takes a lot of muscles for an astronaut to actually just bend their fingers. Wnętrze skafandra jest pod ciśnieniem i wymaga to wielkiego wysiłku od astronauty, żeby choćby zdjąć palec. And when students have gloves on, they understand that it's difficult to grip stuff. It's difficult. They can't feel it with their skin because there's a glove on, and it's difficult to do normal things. Kiedy studenci mają te rękawice, są w stanie poznać, jak trudno jest manipulować kończyną, manipulować dłonią, która po prostu jest czymś okryta. Nie mamy czucia, ponieważ nasza dłoń jest pokryta materiałem. They can't tell if it's cold or hot. I nie możemy też rozpoznać, czy jest ciepło, czy jest zimno, ponieważ po prostu nasza ręka jest w zamkniętym środowisku. So it's a good experience to understanding the difficulties of being an astronaut. Jest to bardzo dobre doświadczenie dla każdej osoby, która chciałaby się przekonać, jak trudno mają astronauci noszący skafandry. And this was a young person in Kielce just yesterday. Tutaj mamy młodą osobę z Kielc, wczoraj zdjęcie. Our Austrian Mars Society chapter brought out a swimsuit for children to put on and try out. Nasz austriacki wydział Mars Society zdobył dla nas skafander dla dzieci, aby sobie mogły też poprzymierzać i zobaczyć, jak to jest. So he was about to do a little science experiment wearing a spacesuit, a sim spacesuit. I nasz ochotnik miał właśnie wykonać pewien drobny eksperyment w skafandrze. And my background is in geology, so I look at rocks and minerals, and I have to look at them under, with a little hand lens about this close to my eye. Jestem geologiem i często właśnie muszę spoglądać na różne kamienie. Kamienie Hand lens. Okular. To look at rocks and minerals, I have to hold it close to my eye to look at the rocks and minerals. Aby spatrzeć właśnie na kamienie i minerały, muszę trzymać soczewkę bardzo blisko przy oku. But when I have a spacesuit on, I have a helmet. So if I bring the rock up to my face, I hit the helmet. So I have to learn to look at a rock and a mineral in a different way. I have to look at it farther away. Jeśli mam założony hełm, nie mogę i chcę obejrzeć skałę, nie mogę po prostu przyłożyć jej tak blisko, ponieważ hełm nam zawadza, więc skała robi klink i muszę się nauczyć właśnie obserwować tą skałę z większej odległości. So you can't do things the normal way that you're used to doing them on Earth, and those are called human factors.
Więc jest dużo czynności, których nie możemy wykonywać tak, jak jesteśmy przyzwyczajeni do nich na Ziemi i czynności też się nazywają czynnikami ludzkimi. This is some of the science field work that I've done with NASA, and I think for students, this is the most important thing for students to go do science in the field. Mamy tutaj właśnie Science in the Field, czyli odbywanie badań w plenerze i dla Was jest to jedna z najważniejszych tutaj aspektów. So NASA, I've gone to the United Arab Emirates to look at salt flats. Mamy tutaj właśnie organizatorów, członków NASA oglądających wielkie solne równiny. We've been in Mojave, California, the desert of California, to do balloon experiments. Byliśmy na pustyni Mojave w Kalifornii, aby zrobić eksperymenty z balonami. We've been to Africa doing biolife experiments. Byliśmy też w Afryce przeprowadzić eksperymenty biologiczne. And of course we've done work at the Mars Desert Research Station. NASA has brought out researchers to the Mars Desert Research Station. No i oczywiście przeprowadzamy też eksperymenty w naszym stanowisku, w naszym hubie. And I said art and creativity is important. And this is a coloring book that I published for Humans to Mars. And I was showing NASA Administrator Charlie Bolden, and he was very happy that we were doing work like this. Jest to książka, tutaj mamy książkę, która opublikowała i jest to pokazywana panu Charliemu Boldenowi z NASA, która pokazuje właśnie, jak bardzo ważna jest też kreatywność, jak bardzo ważna jest sztuka w naszym projekcie. I to książka dla dzieci. Jest to książka dla dzieci kolorowana. Tak. Because inspiring young minds about humans to Mars is really important to creating those next generation Marsonauts. Właśnie w ten sposób możemy zainspirować przyszłych naukowców albo właśnie ludzi takich jak wy, ludzi młodych, aby w przyszłości też przejęli pałeczkę i też wzięli udział właśnie w takim projekcie. How many of you like Mars or are interested in humans going to Mars? Ilu z was lubi Marsa albo jest zaciekawiona właśnie podróżą ludzką na Marsa? Good. Yay! And then this is just me with Mars Society Polska. This is Mateusz, the president of Mars Society Polska, and one of his rovers that he did early on. This is like maybe 5 or 6 years ago. And then this was yesterday with last year's winning team from Poland who won the rover challenge. I tutaj na pierwszym zdjęciu mamy przedstawiciela, szefa polskiej gałęzi programu Mars Society, a na drugim zdjęciu mamy zwycięską ekipę z ich łazikiem. And then finally we have a Mars flag. The Mars flag is red for the planet Mars, green for, we hope to make it more green. We call it terraforming. And then blue, we hope that we can then liberate the water on Mars and bring it to the surface. To jest flaga Marsa, składa się z 3 kolorów. Czerwony, czyli czerwona planeta Mars. Zielona, bo chcemy wprowadzić na Marsie zieleni, więcej zieleni przez proces terraformingu. I niebieska, ponieważ mamy nadzieję na przeniesienie, uwolnienie wody zamrożonej wewnątrz Marsa na jego powierzchnię. So we think the Martian flag should be red, green and blue. I z tego powodu flaga Marsa jest czerwono, zielono, niebieska. And we want to go to Mars not only for the growth of humanity, chcemy lecieć na Marsa właśnie, żeby ludzkość mogła wzrastać. but also so that we may thrive on this planet and the next. Ale także dlatego, żebyśmy mogli żyć na tej planecie i na jeszcze jakiejś innej. And that's it. You are welcome to join us. Oh, The Martian. How many of you are familiar with the movie The Martian? Ilu z was widziało film Marsjanie? Znaczy, jeszcze go nie było. Jeszcze go nie było. Dopiero będzie. It hasn't started in America yet either. It doesn't start until October. But Ilu z was słyszało o tym filmie? has anyone heard of it yet? Marsjanie. The Martian. No? Okay, well, this movie is starting worldwide in October. And the author is from my hometown, Silicon Valley, California. And his book is based 85 to 95% on Dr. Robert Zubrin's Mars Direct Plan from the Mars Society. Czyli ten film i książka jest bazowana w 85-90% na projekcie Mars Direct pana Roberta Zubrina. So I hope you go and see it when it comes out. Więc mam nadzieję, że wszyscy z chęcią go zobaczycie. And that's it. If you want to email me, you can contact me at info@marssociety.org.
Jeśli chcecie ze mną się skontaktować, możecie to zrobić pod info@marssociety.org. Thank you very much. It was a pleasure to be here. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie Pani Lucindo za informację na temat The Mars Society. I would like to thank you for the information that you gave us about the society. Dziękuję za przedstawienie naszym uczniom, panu dyrektorowi, wszystkim tutaj zebranym informacji na temat Marsa, czym się Mars zajmuje. Mars Society I would zajmuje. like to thank you about all the information that you told our students, our teachers, the director about the project that you are part of, about the Mars Society. Przede wszystkim celem Mars Society jest doprowadzenie do misji załogi ludzkiej na Marsa. Most importantly, that the Mars Society's goal is to reach Mars, is to send people to Mars. I Mars podejmuje konkretne działania, właśnie te habitaty wybudował habitaty na pustyni Utah i Demon Island, które przedstawiła pani Lucinda. Really appreciate what you told us about the solid steps that the Mars Society is making, those habitats and all the other ways that you're contributing to sending humans to Mars. I dziękujemy również za tą drugą część wykładu na temat STEM. And we also like to thank you about the second part of your speech about STEM. W ramach właśnie z tym związane były te zawody łazików marsjańskich, które się odbyły w soboty i w niedzielę tam koło Kielc. This STEM was connected to the rover challenge that was happening in Kielce. Dziękujemy serdecznie, że w takim natłoku obowiązków pani Lucinda znalazła czas i przyjechała tutaj do naszego maleńkiego Wieruszowa. And we would like to thank you despite having such many duties that you've managed to find some time to come over to such a small town as Wieruszowie. I zaszczyciła swoją obecnością szkołę i podzieliła się swoją cenną wiedzą z nami. We'd like to thank you for coming to our school and sharing your precious knowledge with us. Życzymy wszystkiego najlepszego na przyszłość. We wish you the very best. In my experience, I have been most impressed by the Polish people. Z mojego doświadczenia zawsze byłam bardzo zachwycona Polakami. I have traveled the world, visiting our chapters, and I have never seen people more innovative and creative, and also just hardworking. Podróżowałam po wielu z naszych wydziałów i nigdy nie widziałam ludzi tak ciężko pracujących i tak innowacyjnych jak w Polsce. The Mars Society Polska created this rover challenge out of nothing. Społeczność Mars Society Polska, czyli polski wydział organizacji, utworzył ten konkurs łazikowy praktycznie z niczego. And all it took was people who said yes and volunteered their time and their skills and talents. Wystarczyło tylko, żeby ludzie powiedzieli tak, żeby poświęcili trochę swojego czasu i talentu. And so if you want to do something or you have a passion for something, Więc jeśli chcecie coś zrobić, jeśli macie ku temu pasję, find like-minded people and take action. znajdźcie ludzi, którzy myślą do was podobnie i zróbcie coś. Thank you. Dziękuję bardzo. Po polsku też będę mówił tam. Szanowna Pani Profesor, dziewczęta i chłopcy mają taką mniejszą przyjemność widzenia, zanim ci fizyki się uczą ze mną. I my tutaj również uczymy się astronomii. I te zajęcia, które Pani, ten temat, który Pani dzisiaj poruszyła, mam nadzieję, że rozbudzi nasze dodatkowe zainteresowania. Grupa dziewcząt i chłopców, nie wszyscy w tym gronie, ale tym się interesują, startują w konkursach i myślę, że w przyszłości gdzieś to zorganizują się w tej instytucji, o której tutaj była mowa i może w przyszłości za kilkadziesiąt lat, daj Boże, żeby jak najszybciej mogli brać udział w lądowaniu na Marsa.